Witam Was serdecznie, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelerskiego tankmodels.pl. Dzisiaj już pancernie lądujemy na ziemi, twardo po niej stąpamy gąsienicami. Chcę Wam dzisiaj zaprezentować jeden z ostatnich modeli od ukraińskiej firmy MiniArt, która przeniosła się do Polski. Mianowicie jest to bardzo interesujący model niemieckiego działa szturmowego Stuch 42, wersja G we wczesnej produkcji. Jest to, tutaj mamy kalendarz już praktycznie, maj-czerwiec 1943 roku. Model oczywiście wykonany w skali 1,72. I posłuchajcie, niemieckie działo właśnie to pancerne z okresu II wojny światowej powstało wobec zapotrzebowania na nowy pojazd artyleryjski wsparcia piechoty pod koniec 1941 roku. I tutaj zakłady Alket otrzymały zlecenie na opracowanie uzbrojonych w haubice kalibru 105 mm. Dokładnie typ haubicy to jest L/28 samobieżnego działa szturmowego. I tutaj posłuchajcie, na podwoziu Stuga III, czyli SDKF Z-142. Pierwszy egzemplarz wyprodukowano na podwoziu Stucha III Aus E i wyposażony był w haubicę 105 mm, ale tutaj będzie 18 L28. Adolf był oczywiście pod wrażeniem nowego samobieżnego broni i rozkazał wyprodukować ją, wprowadzić ją po prostu do produkcji seryjnej. Przed końcem 1942 roku wyprodukowano 9 pojazdów, które otrzymały nazwę Sturmhaubice 42, w skrócie Stuch 42. I tutaj po pozytywnych wynikach prób poligonowych podjęto decyzję o wdrożeniu wozu do produkcji seryjnej, która rozpoczęła się w lutym 1943 roku. Ogółem do końca wojny zbudowano, posłuchajcie, 1300 sztuk Stuchów 42. Wprowadzając w trakcie produkcji jedynie niewielkie zmiany, na przykład inną osłonę oporopowrotnika, na przykład było, czy zrezygnowali z haubicy wylotowej w późniejszych seriach. Reszta zmian w pojeździe była identyczna ze zmianami dokonywanymi równolegle w produkowanych Sturmgeschützach 3 Aus E. Teraz tak, lufa haubicy no to jest 10,5 cm, ta L28 montowana na szturmhaubicach była krótsza i bardziej zwężająca się ku wylotowi niż działo 75 mm w sztukach 40 L48 ze Stuga. Do września 1944 roku nowe pojazdy typu Stuch były dostarczone, zmontowane i dostarczone na front do czasu zajęcia zakładów Alket przez Rosjan w kwietniu 1945 roku i zrezygnowano z nich m.in. ze względu na możliwe problemy z amunicją podkalibrową. A jeżeli chodzi o fabrykę Alket, posłuchajcie, to jest Altmaier-Kische Kettenwerk GmbH, w skrócie Alket. Tak prezentuje się Artbox. Mamy od razu tutaj napisane, że jest to model plastikowy, nie do zabawy. Zawiera elementy fototrawione, 5 opcji kalkomanii, malowania. Tutaj mamy na przykład model z frontu wschodniego, lato 43 rok i oczywiście Schutzenami.
Następnie, co my tu mamy? Mamy tutaj oczywiście adres firmy, która mieści się w Warszawie już. Mamy, posłuchajcie, skrócone informacje o zawartości w pudełkach w języku angielskim, ukraińskim, polskim, niemieckim i hiszpańskim. Co następnie nam tutaj funduje Mini Art? No mamy właśnie te 4 malowania, 5 jest tutaj. Kalkomanie kartograf wykonał i mamy wszystkie, posłuchajcie, te modele są z frontu, nie, tutaj jest maj 43, Jutenborg, następnie mamy 43 lato, front wschodni, jesień, nie, przepraszam, dobrze, lato, wszystko 43 rok, w zależności od jednostki i też, posłuchajcie, jest w zależności od jednostki, były one różnie malowane. No a teraz najwyższa pora, żeby zajrzeć do pudełka. Zapakowane w twarde pudełko, ale to już nie są te pudełka, jak kiedyś na przykład można było się spotkać w Mini Arcie, że były tak jak w ostatnio prezentowanym modelu od ClearPropa. Mamy po prostu tak standardowo zapakowane, ale w dość sztywnym pudełku. No jedynie uszkodzony może być model, jeżeli ktoś postawi na tym miękkim po prostu coś bardzo ostrego. Teraz zaglądamy sobie dalej do pudełka i wyjmujemy. No oczywiście tak jak ja zawsze zaczynam od instrukcji. I co tu mamy? Jutenborg, maj 44 rok. Tutaj mamy jednostkę 912, ale może tutaj zaczniemy od początku. No i mamy następnie malowania. Tutaj mamy 245 jednostką, front wschodni, lato, 912, a tu była jaka? 912, tylko że tu mamy Jutenborg, a tu mamy front wschodni właśnie z tymi bocznymi fartuchami, szutsenami. Co dalej jeszcze mamy? Dalej w instrukcji, no powiem Wam, jest bardzo bogata ta, jeżeli chodzi o zawartość pudełek, właśnie ze wszystkimi stugami, czy też ze stuchem, bo jeszcze będą oczywiście nowe. Jest bardzo fajnie wykonana właśnie przez firmę Mini Art. Mamy wszystkie elementy, posłuchajcie, tak jak blacha jest złota, no to mamy złoto, tak? I tu mamy właśnie wszystkie te kolory pokazane. Jeżeli chodzi o elementy, których nie używamy, to tutaj nie widać tego. Mamy za to nowe ramki. Tutaj mamy przede wszystkim z armatą, tak? Z tą haubicą 105 mm, czyli 10,5 cm. I od razu zaczynamy, proszę bardzo, sklejać kadłub, co jest zrozumiałe oczywiście. Kolejne etapy sklejania. Ja powiem Wam, sklejałem pierwszego stuga od Mini Artu, jaki się pojawił. Właśnie według instrukcji chciałem zobaczyć, jak się to wszystko skleja, czy dobra kolejność jest tak jak potrzeba. I jest to zrobione z głową. Naprawdę tutaj po prostu instrukcja Mini Artowa jest naprawdę super. Mamy tutaj, widzimy elementy fototrawione do zamontowania właśnie tutaj wyrzutników granatów dymnych, jakby jednostka potrzebowała się wycofać. Szkoda, że te elementy tutaj w instrukcji przez Mini Art nie są właśnie zaznaczone na żółto, że to są właśnie te elementy. Zwróćcie uwagę, jak fajnie jest zrobiony lewar tutaj w Mini Arcie, że mamy tak zwykły taki lewarek, gdzie z reguły tak jest w większości modeli, ale tu mamy tą podstawę. Tu oczywiście mamy sklejaną z 3 elementów kostkę tą drewnianą, którą podstawiamy pod lewar, żeby nam się nie zapadła w ziemię. Elementów jest naprawdę bardzo dużo, jeżeli chodzi o stugi i stucha. Naprawdę tu jest czym się bawić i te wszystkie elementy doskonale pasują. Widzę, że tutaj już doszliśmy do etapu wklejenia MG razem z osłaniającą płytą.
I powiem Wam, że ten element to ja już bym sklejał tak naprawdę, jak jest wszystko pomalowane już praktycznie. MG jest pomalowane, płyta jest pomalowana, ponieważ jest to najsłabszy element w całym modelu, który można zaczepić łapą i po prostu odłamać. A tak sklejać i sklejać, to powiem Wam, jest słabo. Tutaj bardzo ciekawa rzecz jest, że MiniArt daje elementy przezroczyste, jeżeli chodzi o peryskopy, i 3 warianty możliwości otwarcia luku dowódcy. Czyli mamy tak, kompletnie zamknięty luk. Możemy sobie następnie jeden z klap wziąć, zrobić otwartą i wystawić tylko peryskop, albo w ogóle nie wystawiamy peryskopu lub otwieramy i wystawiamy cały peryskop, tak jak jest tutaj. Jeżeli chodzi o spasowanie, to tak jak mówiłem, wszystko jest w porządku. Teraz tak, jeżeli chodzi o pewne elementy, znajdziemy tutaj pętle do liny, które teoretycznie powinniśmy zamontować na szeklach, czy też hakach. Niestety MiniArt nie dodaje nam plastikowych imitacji lin, czy też samych lin. To sobie wykonamy po prostu tylko i wyłącznie z drutu. Tutaj trzeba fajnie tą osłonę zamontować, też dodatkowe dopancerzenie kopułki dla wariantu pierwszego i trzeciego. To jest dość istotna sprawa, ponieważ kolejny model, jaki został wydany przez MiniArt, to jest praktycznie finalna wersja Stuga trzeciego, gdzie jest naprawdę mocno zmieniony w porównaniu z tymi, co się do tej pory właśnie ukazywał, tak jak z jarzmem skręcanym, z osłoną jarzma dokładnie. Będziemy mieli już to odlewane jarzmo, tak zwana świński dziób, ryjek, coś takiego to się nazywa. No i następnie mamy składanie, posłuchajcie, też tylko i wyłącznie dla wariantów 1, 2 i 3, jeżeli chodzi o szutseny, czyli te fartuchy przeciwodłamkowe. Tu mamy pierwszy model, który się w ogóle ukazał. No i teraz tak, jeżeli chodzi o farby. Mamy tabelę kolorów i tutaj producent nam podpowiada, jakich firm farby powinniśmy użyć. Czyli mamy Vallejo, Mr. Color, AK Real Color, Mission Models, bardzo dobrze, Amo by Mick Jimenez, Superancko i Tamiya. Że tutaj wszystkie farby Tamiya się pojawiły, to aż w szoku jestem, bo to jest bardzo skromna paleta farb i tam trzeba w Tamii zawsze jakieś kombinacje uskuteczniać, 2 krople tego, kropla tego, 3 krople tamtego, hokus pokus, może wyjdzie farba, kolor odpowiedni. No tu mamy właśnie też model z szutsenami, no i myślę, że posłuchajcie, to wszystko jeżeli chodzi o instrukcje. Teraz zajrzymy sobie do tego woreczka, który niestety, jak to w MiniArcie jest, nie jest zaklejony, tylko jest zgrzany. I teraz musicie chwilę poczekać, ja poprawię sobie kamerkę przy okazji i zaraz wracam. No i voilà, proszę bardzo, kupa ramek, oczywiście też ramek takich małych, oddzielnych, ze względu na wersję. Tutaj MiniArt, ale główne ramki są naprawdę przemyślane i po prostu sobie tylko żonglują pewnymi elementami. I mamy kolejny model. Tutaj naprawdę jest to wszystko, ale w każdym razie nie mamy jakichś porżniętych, pociętych ramek, tylko mamy w całości. I teraz tak jak mówiłem właśnie, jeżeli chodzi o elementy, ramkę z elementami przezroczystymi, to zwróćcie uwagę, może to się uda pokazać, a może i nie, bo jest to. W każdym razie mamy tutaj peryskopy przezroczyste, imitujące szklane. Mamy lunetę nożycową, też przezroczystą, oraz wizjer dla dowódcy i mały peryskop wystający też z kadłuba. No i oczywiście mamy tutaj łącznie z godłami i nazwą własną jednego czołgu kalkomanie. Maluteńkie, ale no posłuchajcie, tutaj więcej tak naprawdę nie trzeba tych kalkomanii. Chociaż ja się zdziwiłem, że tak mało numerów identyfikacyjnych danego czołgu jest, są tylko 2. No ale tak widocznie było, ewentualnie nie ma pokazanego dokładnie, nie ma na zdjęciu po prostu, jest wszystko poza tym. I teraz tak, dostajemy taką super kopertkę,
To jest naprawdę dopieszczenie dla klienta, gdzie mamy właśnie blaszkę, która oczywiście jest zafoliowana z obu stron, żeby nam nie śniedziała. Ją dopiero rozdziewiczamy tak naprawdę przed samym nakładaniem. I w tym wypadku po prostu zwróćcie uwagę, że to jest wszystko rewelacyjnie wykonane. Łącznie właśnie, a nie, to jest plastikowy, dobrze, tamten element, bo się zastanowiłem. Naprawdę te elementy, tu mamy właśnie do mocowania granatników dymnych, te elementy. To są te dwie blaszki, zaraz dobrze będzie widać, chyba tak, to. Też mamy takie pewne elementy, to jest do wklejenia do płyty osłaniającej strzelca. No tutaj mamy tył i po bokach wentylatory, no i oczywiście tutaj szuceny. Te elementy za chińskiego Boga nie pamiętam, do czego ja to wklejałem. To jest w każdym razie, tak jak ten numer jest 72114, bo tutaj tak zerknąłem, M227 Mini Art, ale to nie, zupełnie. I też bardzo czytelnie są opisane dane części. No i super zabezpieczone, naprawdę wygląda to bardzo apetycznie przede wszystkim. Estetycznie podstawa, że jak kupujemy ten model, to wyjmujemy i wow. No i teraz ramki. Jeżeli chodzi o elementy, posłuchajcie, nie zetknąłem się, żeby tu którykolwiek element posiadał nadlewkę. Myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o skalę 1,72 pojazdy od Mini Artu, jest to niedopuszczalne. Myślę, że tego pilnują jak oka w głowie. I teraz warto zwrócić na detal. Proszę zobaczyć na tą górną płytę przedziału załogi. Tu mamy spawy delikatne, idealne, posłuchajcie, detal. Po prostu jak się skleja ten model i elementy się podczas sklejania ogląda, no to powiem Wam, robi to niesamowite wrażenie. Tu mamy właśnie włazy dowódcy i są trzy, raz, dwa, trzy. Zamknięty, częściowo otwarty tylko i wyłącznie, aby wprowadzić tutaj lunetę nożycową i można następnie, tutaj gdzieś się znajduje włas, po prostu otwieramy kompletnie sobie włas, wystawiamy lunetę. I patrzcie teraz właśnie tak, mamy różnego typu, tu trzeba zwrócić uwagę, przody i wykorzystujemy tylko te, które są nam potrzebne i będzie to super opisane. Tak samo mamy kilka rodzajów hamulców wylotowych dla stugów, tu jest oczywiście, tak mi się przynajmniej wydaje, zobaczymy, zaraz przejdziemy sobie. A i tutaj jest lufa do stuga i tego, no powiem Wam, że to w tym wypadku to po prostu możemy też stuga zrobić, tak? Więc nie ma najmniejszego problemu. To są elementy wewnątrz, do którego mocujemy działa, rury wydechowe. No i popatrzcie na te dodatkowe elementy, jak są ładnie zdetalowane. Jak są wykonane, super. To jest całość. To naklejamy z tyłu, a tutaj mam po prostu luk komunikacyjny na tylnej płycie przedziału załogi. Naprawdę są rewelacyjnie wykonane gąsienice. Nie ma się do czego przyczepić. Dokładnie nie ma do czego. Następna ramka to jest ramka BA i tu są detale jeszcze inne i tu mamy właśnie ten element, to jest właśnie dodatkowa osłona włazu dowódcy. No i zobaczcie, jak jest MG wykonane. Tu mamy właśnie te pętle do lin, można sobie dokupić płyty osłaniające silnik, elementy do mocowania właśnie osłony, wyposażenie tego czołgu. Nie ma się autentycznie do czego przyczepić. A jeszcze jedna rzecz, jeżeli nie oglądaliście wcześniejszych unboxingów stugów, to zwróćcie uwagę, tu są dwa kanistry po połówce i teraz uważajcie, szoku doznacie. To są uchwyty po prostu do kanistra, więc nie jest to jakiś taki monoblok, tylko zwróćcie uwagę, dwie połówki kanistra są, które sobie tutaj ładnie sklejamy i następnie doklejamy uchwyty. A tu mamy właśnie do włazu otwartego klapę.
To jest ramka CE zmienna, ona ulega zmianie w zależności do którego wariantu, wersji roku, miesiąca produkcji raczej stuga. Tak samo zero nadlewek. To jest nowa ramka. No i tu mamy właśnie lufę do haubicy. Oczywiście w samym, jak widzicie, jest to częściowa, wieloczęściowa forma i widzicie, że jest od razu lufa, ma otwór z przodu. A jeżeli chodzi o jedynkę, to powiem Wam, nie do końca wiem, o co tu chodzi. Czy tu chodzi o tą właśnie lufę może, która była bez hamulca wylotowego. Gąsienice perfekcyjnie wykonane i co najlepsze, zaraz może nie wszyscy będą pamiętali, to jest górna część układu jezdnego, gąsienicy i ona jest delikatnie pofalowana, tak że nam tutaj, gdzie wystają do góry gąsienica, tam mocujemy po prostu rolki jezdne podtrzymujące gąsienicę. Perfekcyjnie jest to wszystko wykonane i takich ramek mamy, to jest AH i mamy takich dwie ramki. Teraz mamy ramkę zmienną, ramka CB, która mamy tutaj stelaż do podtrzymania szutsenów, jest inny tył oraz oczywiście inny rodzaj błotników, jakie stosujemy w zależności od wariantu stuga, roku, znaczy miesiąca dokładnie produkcji, ale roku tu również. Niedługo Wam zaprezentuję. Zobaczcie, jaki tutaj polecieli po bandzie już, bo błotnik ma mocowanie i jest rytlowany też od wewnątrz. No po prostu crazole. Tylko czekać, aż wreszcie zaczną Panzer 4. Inne modele, które mają w 3.5, niech zaczną produkować, na przykład Stuarty. Ramka DB. To jest boki kadłuba, to jest dolna część kadłuba, tak zwana wanna. Dokładnie, precyzyjnie, przede wszystkim detal jest niesamowity tutaj. Mi brakuje, żeby jeszcze zrobili tutaj otwarte włazy. Samo dno. No i zwróćcie uwagę, jak to jest fajnie wykonane wszystko, jaki tu jest detal perfekcyjny. No i dwie ostatnie ramki, a raczej jedna ramka, która występuje w dwóch osobach. Układ jezdny, posłuchajcie. I z układem jezdnym, tak jak już wielokrotnie będę mówił, tu mamy koło. Tu jak się przyjrzycie, jest taki mały bolczyk. O, teraz może. Tu jest taki bolec. Jeden. A tu mamy drugie koło, które składamy i tu jest takie nacięcie, w które ma wejść ten bolec. Powiem Wam, te bolce potrzebne są dwa, ponieważ jak się składa jedno z drugim kołem, ono niestety się potrafi przesuwać. A jeszcze Wam ciekawą rzecz pokażę. Mam nadzieję, że to wychwyci kamera. Zwróćcie uwagę, że na bandażach na kole są napisy. No tu mamy takie dodatkowe gąsienice, koło napinające, koło napędzające i zwróćcie uwagę, że koła są dwa. Różne warianty i my musimy wybrać odpowiedni dla siebie, czyli albo 12, albo 13. To jest wewnętrzna strona idąca do kabiny, do kadłuba. No i tutaj jest jeszcze jedna rzecz, z tym się trochę namordowałem. Koła podtrzymujące właśnie gąsienice. I tu mamy takie elementy, dwa, które to są podstawy do kół zapasowych. To już nie pamiętam, do czego to było, powiem Wam. W każdym razie takie ramki są dwie. No i tutaj, jeżeli chodzi o jakość, cenę modeli, posłuchajcie, to jest wszystko jest zadowalające. I naprawdę gorąco Was zachęcam do zakupu tych modeli, bo naprawdę będziecie mieli super kolekcję. Zobaczycie wtedy dokładnie, jakie są różnice między stugami i stuchem. No, stuchem to chociażby wiadomo, że armata, ale tutaj będziemy mieli właśnie możliwość porównania sobie tych modeli. Mimo to, że one z daleka wyglądają jednakowo, pioruńsko się różnią. Nie wiedziałem o tym, dopóki nie skleiłem trzech. I powiem Wam, że gorąco zachęcam do właśnie przede wszystkim firmy Mini-Art. Jeżeli chodzi o detal, jest on wyśmienity, spasowanie części jest idealne.
Nie można tu się czego przyczepić, powiem wam, chyba że ilości części nie jest to kliklak. To już wam od razu mówię, że kliklakowcy mogą sobie to wybić z głowy. Jest to taki naprawdę 100% model, gdzie po prostu nie zajmie nam to weekendu, tylko troszeczkę dłużej, no bo wiadomo, też malujemy, sklejamy, część mamy też kawa, herbata, flaki po drodze i obawiam się, że nie, są tacy, co w weekend skleją. Nie, dobra. Znam dwóch takich, którzy po prostu siadają, ciurkiem siedzą, normalnie chyba mają cewnik i sklejają cały czas. Gorąco Was zachęcam do zapoznania się z resztą pozostałe oczywiście unboxingami tych modeli. Bardzo fajny model, historyczny, doskonale znany, ale do tej pory nie miał godnego modelu. I tutaj w to miejsce, w tą lukę wskoczył właśnie mini art. Powiem wam, sklejałem też rewela właśnie tego ze świńskim nosem, czyli odlewane, słone jarzma armaty. No w porównaniu powiem wam, no lipa. On kiedyś był super, na dzisiejsze czasy nie spełnia już, powiem wam, chyba że ktoś z litości albo z sentymentów tego rewela sklei, ale jak już zobaczy ten model, to po prostu no będzie też się uśmieje tak jak ja. Dziękuję wam za uwagę, życzę miłego dnia, czy tam wieczoru, nie wiem kiedy oglądacie, danej pory dnia wam życzę miłej, posłuchajcie, zapraszam do lajkowania, komentowania, zapraszam do sklepu, link będziecie mieli pod filmem w opisie, łapki takie i pozdrawiam tego, co z uporem maniaka ciągle klika jedną łapkę w dół, żebyś się nie zmęczył, ale super, że jesteś, robi to dużo dla YouTube'a, bo same łapki do góry nie zawsze dobrze wskazują i zapraszam was do komentowania. Piszcie, co uważacie na temat właśnie modeli od mini artu, szczególnie tych stuchów. Mam nadzieję, że niedługo mini art zaskoczy nas kolejnymi modelami, ale już niekoniecznie stugami. Tu fajnie zwrócić uwagę, trzeba, że lufa jest pomalowana na ten podstawowy niemiecki szary kolor, a pozostałe na kolor ten piaskowy. Chryste Panie, nie mogę zapamiętać, jak on się nazywa. Posłuchajcie, gdzie jest ta rozpiska z farbami. A, Dunkel Grau i Dunkel Gelb. O właśnie. I szokolad. No nie, to w innym malowaniu. Dziękuję wam jeszcze raz. Zapraszam też do wspierania oczywiście kanału poprzez YouTube'a, ewentualnie Patronite'a. Linki znajdziecie pod filmem, jak i również podczas wyświetlania się filmu. Trzymajcie się, pozdrawiam was, cześć.